Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok. Gigantyczne przyspieszenie dezinflacji staje się faktem. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Dzisiaj kluczowe są dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych. O godzinie 14:30 poznaliśmy inflację producencką w grudniu, poznaliśmy sprzedaż detaliczną, a o godzinie 15:15 poznaliśmy produkcję przemysłową ze Stanów Zjednoczonych. No i jakie były te dane? Okazało się, że inflacja producencka w Stanach Zjednoczonych w grudniu spadła do poziomu 6,2% i nikt dokładnie się tego nie spodziewał. Proszę zobaczyć na tym wykresie, jaka jest duża rozbieżność w najbardziej optymistycznych scenariuszach, tych prognozach, a faktycznym stanem dezinflacji, co oznacza, że naprawdę mamy do czynienia z gigantycznym przyspieszeniem procesów dezinflacyjnych w Stanach Zjednoczonych i oczywiście, jak wiemy, inflacja w Stanach Zjednoczonych i dezinflacja ma około 5-4-miesięczne przełożenie na to, co się wydarzy w Europie czy też w Polsce. Dlatego też to samo zjawisko gigantycznego przyspieszenia procesów dezinflacyjnych w Europie i w Polsce zobaczymy mniej więcej w kwietniu i w maju, więc bądźmy gotowi, że to samo zjawisko będzie miało miejsce w Polsce. A dlaczego? Ponieważ inflacja ma teraz charakter podażowy, importowany i zewnętrzny. I te wydarzenia w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach dobitnie to pokazują. To są najlepsze dowody na to, że właśnie tak jest, że inflacja jest podażowa, jest importowana i zewnętrzna, a nie popytowa. Dlatego też stopy procentowe nie idą w górę, tak żeby narzędziami polityki monetarnej nie tłumić takiego zjawiska, jakim jest wzrost gospodarczy. Dlatego też banki centralne nie podnosiły tak wysoko tych stóp procentowych, ale ten wykres, który teraz jest w tle, pokazuje spadki ceny ropy naftowej i przełożenie na inflację w Stanach Zjednoczonych, na inflację konsumencką. Ten wykres już wiecie, znacie, drodzy Państwo. Następny wykres pokazuje inflację producencką w strefie euro i zachowanie ceny gazu ziemnego. No i oczywiście zachowanie teraz ceny gazu ziemnego, które jeszcze bardziej przyspiesza. I w momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy na nowych minimach. Cena gazu ziemnego dalej w Stanach Zjednoczonych spada, więc prawdopodobnie te procesy dezinflacyjne jeszcze bardziej przyspieszą na początku 2023 roku w Stanach Zjednoczonych i oczywiście także w Europie z opóźnieniem parę miesięcy. Empiria pokazuje, że to spowolnienie, te przesunięcie procesów, które się dzieją w Stanach Zjednoczonych do Europy ma około długość 4 do 5 miesięcy. Ale dzisiaj poznaliśmy także sprzedaż detaliczną. Okazało się, że jest ona gorsza w grudniu niż zakładały prognozy i ten następny wykres to pokazuje, chociaż oczywiście nie mamy do czynienia z jakimś zaskoczeniem, ponieważ tutaj dane są generalnie niższe niż zakładały prognozy, a jeżeli uwzględnić rewizję, to także mamy dość spore spadki sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. I teraz oczywiście produkcja przemysłowa, czyli ostatnia dzisiejsza publikacja danych makroekonomicznych, ale moim zdaniem także niezwykle istotna. Okazała się być słabsza niż zakładały prognozy. Ten wykres pokazuje, że ona jest bardzo bliska skrajnie pesymistycznym prognozom, więc dane o sprzedaży detalicznej bardzo słabe, o produkcji przemysłowej bardzo słabe, sygnalizują spowolnienie gospodarcze, kierunek ku recesji amerykańskiej gospodarki plus nasilające się procesy dezinflacyjne w amerykańskiej gospodarce oczywiście w naturalny sposób przyspieszają szanse na to, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Czują to już amerykańskie obligacje, które spadają na rentowności poniżej poziomu 3,40%. No i te oczekiwania co do tego, jakie będą szczyty cyklu podwyżek stóp procentowych, czyli implikowana stopa procentowa, także obniża się o kilka punktów bazowych. W momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy w rejonie 4,85 z dużą szansą na to, że będziemy jeszcze niżej po zakończeniu całej sesji amerykańskiej. Także dzisiejsze dane są jednoznacznie faworyzowane, jeżeli chodzi o scenariusze pro-ryzyko, ponieważ te dane, które przybliżają zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych, które sygnalizują przyspieszenie procesów dezinflacyjnych, to jest miód dla ryzyka, więc indeksy giełdowe powinny pójść w górę
amerykański dolar powinien się osłabić i te dane sprzyjają takim rynkom jak polskie, czyli rynkom emerging markets i w ogóle wszystkim innym rynkom ryzyka, czyli surowcom oraz także bitcoinowi, więc cieszmy się, jeżeli jesteśmy na długich pozycjach, ponieważ te dane są miodem, faworyzują scenariusze proryzyko, no i oczywiście są wielkim darem dla gołębi w Fedzie, ponieważ zwiększają prawdopodobieństwo, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, że jesteśmy bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, co jest na rynku oczywiście niezwykle ważne. Ten miks, który dzisiaj poznaliśmy, czyli spadająca bardzo wyraźnie inflacja oraz fatalne dane makroekonomiczne, odczytywane są odwrotnie. Im dane gorsze, tym lepsze dla ryzyka i taka powinna być też sesja. Jednak to nie był koniec danych makroekonomicznych. Poznaliśmy także ostateczny odczyt inflacji w strefie euro. Była ona bez zmian na poziomie 9,2%. Widzimy dokładnie na tym wykresie, jak ona się zachowuje, plus inflacja core, która także cały czas rośnie. Tutaj zjawiska, które obserwujemy dla strefy euro, są bardzo dokładnie takie same, jakie dla Polski. No i oczywiście także poznaliśmy dane o inflacji dla Wielkiej Brytanii i także szczyt inflacji został określony w tym samym momencie, jak to miało miejsce dla kontynentalnej Europy czy też dla Polski. Dlatego te zjawiska są tutaj bardzo zbieżne i te procesy dezinflacyjne przekształcają się także w spadki trajektorii inflacji na starym kontynencie, bez względu na to, czy Wielka Brytania, czy też Unia Europejska. No i oczywiście w Wielkiej Brytanii jest dodatkowa miara inflacji dotycząca tego, jak kształtuje się inflacja w sprzedaży detalicznej. Ona była w grudniu na poziomie 13,4%, także pokazująca szczyt inflacji. Ten wykres dobitnie to pokazuje. Gdyby zebrać wszystkie wykresy w jedno, inflacja w Niemczech, inflacja w Stanach Zjednoczonych, inflacja w Wielkiej Brytanii, to dokładnie tutaj na tym wykresie widzimy, że te przesunięcie około 4-5 miesięcy występuje. Wniosek jest taki, że to same zjawiska, jakim jest gigantyczne przyspieszenie procesów dezinflacyjnych, pojawią się w Europie mniej więcej w kwietniu, w maju, a jeżeli zjawiska nastąpią jeszcze szybciej, będzie to oznaczało, że europejska gospodarka reaguje jeszcze szybciej na te procesy dezinflacyjne wynikające z zachowania cen węglowodorów. A jeszcze raz przypominam, zjawiska, które teraz obserwujemy na ropie naftowej czy też na gazie ziemnym, jednoznacznie i dobitnie potwierdzają, że inflacja w skali globalnej ma charakter podażowy, zewnętrzny i importowany, a nie popytowy, jak zdecydowana większość tutaj komentatorów w polskim internecie uważa, że też narzędziami polityki monetarnej trzeba ją tłumić. Absolutnie to nie jest prawidłowa diagnoza, ponieważ inflacja ma charakter podażowy, zewnętrzny i importowany. Jeszcze raz przypominam, jest to pierwszy raz takie zjawisko od lat 70. I teraz widzimy, co się dzieje, kiedy odwracają się tendencje na węglowodorach i oczywiście te wszystkie inne czynniki, które prowadziły wcześniej do wzrostu inflacji. Takim kolejnym czynnikiem, który prowadził do wzrostu inflacji, były łamane łańcuchy dostaw związane m.in. z chipami. No i na tym następnym wykresie widzimy także, że zmniejsza się czas dostawy chipów, więc ten czynnik, który powodował wzrost inflacji, także będzie w następnych miesiącach i kwartałach prowadził do zjawisk dezinflacyjnych, więc kolejna informacja, która sprzyja temu, żeby obserwować zjawiska, jakim jest przyspieszenie dezinflacji w Stanach Zjednoczonych oraz oczywiście później w Europie. I reakcja rynkowa. Jak widzimy, euro-dolar cały czas znajduje się nad poziomem 1,08. Moim zdaniem te dane, które poznaliśmy, faworyzują scenariusze prowzrostowe, dają nam paliwo ku temu, żeby ryzyko było cały czas kupowane i euro-dolar, żeby się utrzymał nad poziomem 1,08. Jeżeli tak się stanie, myślę, że rynek przypomni sobie, że następne opory są dopiero w rejonie 1,10, no i że jest szansa na to, żeby wydźwignąć jeszcze jedną figurę tego euro-dolara. Te dane, które dzisiaj poznaliśmy, są najważniejsze dla rynków finansowych. Z kolejnych ciekawostek na rynku walutowym to oczywiście jen. I jak widzimy, tutaj zmienność jest ogromna. Wcześniej o poranku były mocne wzrosty par związanych z jenem, teraz mamy umocnienie jena japońskiego. Zobaczymy, co się dalej tutaj wydarzy. Widzimy, jak się kształtuje wykres dzienny, a wykres długoterminowy potwierdza także, że w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z bardzo dużym
bardzo dużą zmianą nastawienia dla jena japońskiego. No i oczywiście zobaczymy, czy pociągnie to za sobą umocnienie tej waluty w kolejnych miesiącach i w kolejnych kwartałach. Oczywiście kluczem do tego jest rynek japońskich obligacji. Tutaj zmienność, którą obserwujemy, jest najwyższa od 2008 roku. Te wahania są ogromne i gigantyczne i to pomimo tego, że Bank Japonii skupił zdecydowaną większość tutaj tej podaży, która była wcześniej wygenerowana obligacji, jest królem na rynku, ale pomimo tego zmienność cały czas występuje. Jak odsyłam do porannego wpisu, gdzie była informacja o tym, jak rośnie ilość otwartych pozycji na rynku japońskich obligacji, na futures, co oznacza, że naprawdę część graczy gra przeciwko Bankowi Japonii, licząc na to, że opuści on także tą swoją barierę, o której było w porannym komentarzu 0,50% i że będziemy dalej pchać rentowności w górę, że dynamika może nawet przyspieszyć i w takiej sytuacji, jeżeli rentowności pójdą w górę, to będzie rosła atrakcyjność jena japońskiego i to stoi za tą tendencją do kupowania jena japońskiego. Pytanie, czy cały czas takie zakłady trwają. W momencie tworzenia tego wpisu rentowności tych japońskich obligacji wróciły nad poziom 0,40% i oczywiście sygnalizują nam, że taka walka jednak trwa, że jest cały czas grono inwestorów, którzy liczą na to, że uda się zaatakować i pokonać Bank Japonii. Na rynku walutowym patrzmy także na zachowanie funta brytyjskiego, ponieważ para euro do funta brytyjskiego łamie swoje ciekawe wsparcia. A jeżeli tak się stanie, funt brytyjski zyska na wartości i będzie miał potencjał ku temu, żeby dalej zyskiwać na wartości w kolejnych tygodniach i podczas kolejnych sesji. Rentowności amerykański dolar to także oczywiście złoto. Obrona poziomu $1900 dzisiaj pozwoli cały czas myśleć o kontynuacji tendencji wzrostowej. Mówi się o tym, że uwolnienie chińskiej gospodarki doprowadzi do wzrostu popytu, stąd też ma być to uzasadnienie wzrostu ceny ropy naftowej. Czy tak się stanie? Zobaczymy, ale dla mnie, dla ryzyka najważniejsze jest zachowanie ceny miedzi i dzisiaj znowu mamy kolejną bardzo dobrą sesję i zbliżamy się do tego oporu $9400, który jest wyznaczony przez analizę techniczną jako potencjalny zasięg wybicia z formacji, konsolidacji, z którą mieliśmy do czynienia pod koniec 2022 roku i na początku tego roku. No i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Natomiast zachowanie ceny miedzi moim zdaniem faworyzuje scenariusze prowzrostowe, tak samo jak zachowanie Bitcoina, ponieważ tutaj Bitcoin nie chce spadać, utrzymuje się na tych poziomach, które są najwyższe od wielu tygodni, więc moim zdaniem prawdopodobieństwo ataku na poziom $24,500 jest coraz większe i spodziewam się tego w każdej chwili. Jak widzimy, te impulsy do umocnienia Bitcoina, do wzrostów pojawiają się w nocy, więc tutaj okres nocny jest szczególnie interesujący, bo z moich obserwacji wynika, że te impulsy pojawiają się właśnie przede wszystkim w okresach nocnych dla Europy. Dzisiaj indeks Standard & Poor powinien rosnąć. Moim zdaniem im dane gorsze, tym lepsze. Jak wiecie Państwo z porannego komentarza, tak jest moje nastawienie. Dane o sprzedaży detalicznej w tym wypadku moim zdaniem są zdecydowanie ważniejsze. One będą sygnalizować, że ta odwrócona logika, która mówi, że im dane gorsze, tym lepsze, powinna być zastosowana dzisiaj w praktyce. Indeks DAX powinien za tym podążyć. No i oczywiście powinniśmy być świadkami dalszej presji na polskie aktywa. Dzisiaj rano powiedziałem, że zachowanie Banku Japonii faworyzuje kupno polskich obligacji i faktycznie tak się stało. Na przestrzeni ostatnich godzin polskie obligacje spadły na rentowności o 30 punktów bazowych, czyli fala kupna polskich obligacji jest naprawdę bardzo duża i zachowanie złotego w ogóle tego nie potwierdza. To jest bardzo interesujące. Złoty jest cały czas w miarę stabilny, no i pojawił się nawet w momencie zaraz tuż przed danymi, czyli na początku sesji amerykańskiej, także pojawił się popyt na polskie akcje. Indeks WIG20 ma szansę obronić poziom 1900 punktów, a jeżeli tak się stanie, to oczywiście także kształty wykresów indeksu WIG20 będą faworyzowały scenariusze prowzrostowe i jestem cały czas nastawiony, że wkrótce zobaczymy atak na opory 1985, 2000 punktów, gdzie mamy strefę wyznaczono przez psychologiczne znaczenie poziomu 2000 punktów oraz przez średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. Myślę, że ten test będzie miał miejsce z dużą szansą, że te opory zostaną
pokonane, co wyzwoli następną falę optymizmu, falę hossy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Czy tak się stanie, zobaczymy. No i oczywiście odsyłam do wszystkich materiałów dotyczących możliwości zdobywania, poszerzania wiedzy. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Temat, który teraz jest szczególnie interesujący z działu bliżej giełdy, to jest to, czy mamy właśnie do czynienia z początkiem hossy na giełdzie papierów wartościowych. Warto się zaznajomić z tymi materiałami. Przypominam, na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy jutro o poranku i życzę dzisiaj wielkiej, dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.